Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test SsangYonga Corando, czyli samochodu marki reklamowanej na naszym rynku hasłem "to więcej niż myślisz", i faktycznie, jeśli ktoś nigdy nie miał wcześniej do czynienia z SsangYongiem, to chociażby po styczności z Corando może być zaskoczony i dlaczego pokażę w dalszej części filmu. Między innymi egzemplarz, który dostałem, jest w najbogatszej wersji Shafir. Mamy też tutaj diesla 136 koni. Startujemy! SsangYongi kilka lat temu przeszły prawdziwą rewolucję, która objęła chociażby wygląd nadwozia i z samochodów wyglądających dziwnie albo po prostu brzydko, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład starego Actiona, przemieniły się w bardziej kanciaste i nowocześnie wyglądające konstrukcje. Corando debiutujący w 2019 roku jest tego najlepszym przykładem, ponieważ model ten prezentuje się moim zdaniem bez zarzutu jak na średniej wielkości SUV-a i chociaż nie należy on wciąż do najbardziej wysmakowanych stylistycznie aut w segmencie, to w swojej lekkiej toporności wygląda po prostu ładnie. Aby uzyskać taki efekt wizualny, w Corando wypada trochę więcej w niego zainwestować, ale modyfikacje tyczą się głównie felg, bo w bazowym Crystal dostaje się 17-calowe obręcze, a w bogatszych Quartz i Shafir dochodzą 18 o diamentowym wzorze, a z kolei za 2500 zł dołożyć można obecne w egzemplarzu testowym 19-calowe felgi. Poza tym za lakier metalik dorzucić trzeba 2900 zł i to tyle, ponieważ Corando nie posiada żadnej usportowionej odmiany, która ingerowałaby chociażby w kształt zderzaków. W kabinie też testowany SsangYong trzyma solidny poziom, bo oferuje całkiem powiedzmy muskularną i wysoko poprowadzoną deskę rozdzielczą, co mi się podoba, na której przed pasażerem jest za dużo połyskującej czerni, co mi się z kolei nie podoba, ale jest to jedyny wyraźniejszy minus, który w tym projekcie widzę. Poważnych zastrzeżeń nie mam też do jakości wykonania. W najwyższych partiach deski rozdzielczej mamy miękki materiał, dobrze wyglądający. Tak samo prezentuje się wstawka na górze drzwi, tylko ona jest twarda, no ale biorąc pod uwagę, że ma taką samą fakturę, nie błyszczy się w słońcu, to jest ok. Twardy segment tutaj za tym mi się nie podoba, ponieważ jest on zbyt plastikowy i sprawia dosyć tandetne wrażenie. Na drzwiach mamy miękki podłokietnik, w jego sąsiedztwie jest fortepianowa czerń. W tak użytkowym miejscu moim zdaniem nie powinno jej być. W niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych materiałów, mogły być trochę lepszej jakości, ale nie ma co się ich czepiać. Za to bardzo dobrze wypada tunel środkowy, mamy tutaj sporo fajnych takich srebrnych wstawek, tak samo kontynuacja na konsoli centralnej, panel klimatyzacji, to jak to wszystko wygląda z tymi tutaj srebrnymi dodatkami, to jak działa, to jest bardzo wysoki poziom, tak samo spasowanie jest tutaj wzorowe, więc w kilku miejscach dałoby się trochę poprawić, no ale tak jak wspominałem, nie jest to nic poważnego. W Shafir wrażenia poprawiać mogą też skórzane fotele z elektryką, wentylacją i podgrzewaniem za 7500 zł i ta skóra na nich ma naprawdę wysoką jakość. Pod kątem podejścia mamy tu nastawienie na komfort z umiarkowaną miękkością i niewielkim wyprofilowaniem. Niewygodnie się w nich siedziało, brakowało mi tylko dłuższych siedzisk, a ich regulować nie można. Cennik Corando jest dosyć prosty, ponieważ mamy w nim 2 układy napędowe oraz 3 poziomy wyposażenia, przy czym testowana, najbogatsza wersja Shafir jest propozycją z grubsza dla osób mających więcej pieniędzy i nie chcących bawić się konfiguratorem, ponieważ do środkowego Quartz wszystko poza skórą, co obecne jest w Shafir, można osobno domówić i właśnie przez to Quartz wzbogacony o wybrane i najpotrzebniejsze dodatki jawi się według mnie jako optymalna propozycja. W Shafir za to otrzymuje się już bogate wyposażenie i dopłacić można głównie za bajery typu elektryczna klapa bagażnika czy wypasione fotele i jedyną rzeczą, której brak w standardzie rozczarowuje, jest adaptacyjny tempomat. W egzemplarzu testowym nikt na opcjach dodatkowych nie oszczędzał i przełożyło się to na cenę samochodu wyposażonego praktycznie maksymalnie, bo zabrakło w nim tylko panoramicznego dachu na poziomie 181 000 zł. Pod kątem silników SsangYong nie przekreślił jeszcze diesla i wciąż go ma w ofercie, co należy pochwalić, bo w połączeniu z benzyną jest tutaj pewna różnorodność. Z drugiej strony 2 silniki w ofercie to też nie jest jakiś przepych, ale przynajmniej są to rozsądne pojemnościowo, 4-cylindrowe jednostki, a nie jakieś maluchy mające 3 cylindry. Gdyby ktoś myślał o wspominanym przeze mnie najrozsądniejszym Corando w wersji Quartz i jeszcze z tańszą benzyną i automatem, to dopowiem, ile takie auto kosztowałoby w wynajmie długoterminowym, opierając się na ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, miesięczna rata wynosi 1736 zł netto albo 2136 zł brutto przy przeglądach, częściach eksploatacyjnych i aucie zastępczym w cenie. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl są też dostępne inne auta, również w leasingu operacyjnym.
Diesel względem benzyny jest droższy o 15 tysięcy złotych, jest też od niej słabszy, bo jego moc to 136 koni mechanicznych względem 163 silnika benzynowego i żeby było jeszcze gorzej, dla jednostki wysokoprężnej nie ma możliwości zamówienia do niej napędu na 4 koła, a do 1,5 litrowej benzyny można to zrobić za 9 tysięcy złotych. Zatem to, czy warto się tym silnikiem zainteresować, zależy od tego, co kto oczekuje, bo dieslowa charakterystyka pracy też ma swoich zwolenników. Pod kątem osiągów, wybierając Corando na olej napędowy, oczekiwać można takiego przyspieszenia od 0 do setki. Oraz takiego od 90 do 140 km na godzinę. Samochód ogólnie nie jest zbyt dynamiczny i obojętnie czy w trybie sportowym czy normalnym nie ma co liczyć na wbijające w fotel ostre reakcje, ale dla mnie przyspieszenie przy takiej zwyczajnej jeździe, aby dotrzeć do celu, było wystarczające i na przykład wyprzedzając w rozsądnych miejscach mogłem robić to bez problemów. Ogólny charakter testowanego modelu jest podobny jak silnika i osoby poszukujące jakichś sportowych wrażeń i tak z Corando raczej zrezygnują za wspominany całokształt, a dla reszty osiągi powinny być ok. Niestety producent nie chwali się przyspieszeniem testowanego modelu, więc nie mogę przytoczyć nawet suchych danych porównujących sprint do setki, zatem trzeba założyć, że benzyna jest po prostu szybsza. Może cechować się ona również lepszą kulturą pracy, ponieważ diesel 1.6 w testowanym Sangyongu jak na współczesne standardy podczas np. umiarkowanego przyspieszania ma dosyć mało wygładzoną charakterystykę. Osobiście mi to nie przeszkadzało, bo utrzymując prędkość silnik nie daje o sobie znać, a gdy wkręca się na obroty to klekot trochę słychać, ale jednostka napędowa jest na tyle dobrze wygłuszona, że ten dźwięk jest gdzieś tam sobie w tle i nie zwraca na siebie uwagi, zatem sygnalizuje ten fakt, ale nie postrzegam go jako realnej wady diesla w Corando. Jednostka wysokoprężna za to punktuje pod kątem elastyczności, bo nawet na najwyższych biegach obroty od 1500 są w pełni używalne i przyspieszając z nich nie pojawiają się wibracje ani nieprzyjemny dźwięk. Automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach, wymagająca dopłaty 8000 zł, została dopasowana do takiej charakterystyki, ponieważ nie jest ona zbyt skora do redukcji, a jak już się ją na niej wymusi, dosyć nienaturalnie mocno wciskając gaz, to i tak obroty skaczą do 2,5–3 tysięcy. Takie zestrojenie przekładni jest jednak ok, ponieważ podróżując w odpowiednim dla Corando stylu, to znaczy dynamicznie, ale bez szaleństw, też bez problemu mogą wykonywać wiele manewrów bez wrzucenia niższego biegu, a dodatkowo, gdy skrzynia w końcu to robiła, to różnica w dynamice nie była jakaś wyraźna. Skrzynia, gdy już pobawić się biegami musi, to robi to umiarkowanie szybko i zazwyczaj płynnie, bo czasami tylko czułem podczas zmiany przełożenia niewyraźne szarpnięcie, a chwilową przerwę w przyspieszaniu. Znowu, jeśli ktoś oczekuje sportowych wyrażeń, to ich tu nie znajdzie, a jeśli ktoś jedzie normalnym tempem, zgodnie z przepisami, to skrzynia nie będzie zwracać na siebie uwagi. Pod kątem zużycia paliwa w Corando z dieslem liczyć można na wyniki oscylujące wokół 5,5 litra na zwykłych drogach pozamiejskich, 7 litrów na ekspresówkach i 8 litrów na setkę na autostradach, a w Warszawie samochód zużywał mi około 6–7 litrów. Wszystkie wyniki podaję dla warunków zimowych z temperaturą około -5 stopni. Wspominałem, że ogólnie Corando nie ma duszy sportowca i na taki obraz składają się również właściwości jezdne, ponieważ kierownica w testówce nie pracuje zbyt bezpośrednio i na przykład w pozycji 0 niewielkie ruchy nie przekładają się na wyraźną reakcję samochodu, a w zakrętach, gdzie trzeba mocniej już obrócić kierownicę, reakcje są też mocno zmiękczone i przez to bohater tego filmu we mnie nie wzbudzał żadnych emocji podczas jazdy. Prowadził się przewidywalnie i bezpiecznie i to w sumie tyle. Zawieszenie w Corando należy z kolei do grona tych twardszych, jak na świat podwyższonych modeli, przy czym na mniejszych nierównościach pojawia się więcej miękkiego ich neutralizowania, nie ma też hałasu podczas tego, więc jak dla mnie w połączeniu z wygodnymi fotelami poziom komfortu jest tu dobry i jedynie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie mamy tu do czynienia z kanapowozem. Takie zestrojenie punktuje za to, jeśli chodzi o stabilność w zakrętach, bo samochód dosyć mało jak na wysokość nadwozia się w nich przechyla. Lusterka boczne Corando ma duże, tak samo odpowiednich rozmiarów jest frontowa szyba. Mamy też tutaj krótkie podszybie, ta szyba nie jest jakoś mocno opadająca, dobrze widać przez nią poziomo poprowadzoną maskę. Widoczność na boki też nie stanowi problemów. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, ale kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem.
Przez sposób pracy układu kierowniczego czuję się trochę ociężałości reakcji Corando gdzieś na parkingach, ale ogólnie jest to model ustawiający standardowy poziom trudności podczas manewrowania jak na nadwozie, mający 445 cm długości i 187 cm szerokości. Szerokość auta nie przeszkadza też w mieszczeniu się na pasach na drogach poza miastem, ale irytuje tam asystent pasa ruchu, który za bardzo ingeruje w tor jazdy, gdy koła zbliżają się do linii, zwłaszcza tej prawej, i stara się kontrolować kierownicą, przez co na wąskich drogach mnie wkurzał i go zazwyczaj wyłączałem. Kamera cofania w testowanym modelu trzyma wysoki poziom zarówno pod kątem szczegółowości obrazu, jak również płynności. Nie podoba mi się tylko to, że obiektyw został skierowany za bardzo do dołu, przez co obiekty dalej znajdujące się za samochodem są gorzej widoczne. Ten napis tutaj nie poprawia sytuacji. Z prawej strony kierownicy w Corando mamy przyciski odpowiadające za sterowanie komputerem oraz tempomatem. Z lewej strony z kolei obsługuje się system audio, telefon podgrzewa kierownicę. Wszystko jest bardzo rozsądnie rozmieszczone i szybko można się tego nauczyć. Specyficzną cechą Sangyongów, i Corando nie jest tutaj wyjątkiem, jest pogrubienie kierownicy na dole. Przyznam, że nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie widzę żadnego logicznego wytłumaczenia, ale co najważniejsze, podczas użytkowania tego typu budowa nie wpływa na wrażenia. Elektroniczne zegary z ekranem 10-calowym występują w standardzie w wersji Shafir, w wersji Quartz wymagają zamówienia pakietu Technology. Dostajemy tutaj dużą szybkość działania, wysokiej jakości wyświetlacz, a także dobrą funkcjonalność, ponieważ można sobie wszystkie te najbardziej standardowe rzeczy pomiędzy tarczami umieścić. Mogą te tarcze zniknąć i być bardziej bajerancki widok. Mamy też informacje z systemów bezpieczeństwa, z radia, może być mapa. Pomiędzy tarczami są także ustawienia. Trochę za dużo tej ikonki są moim zdaniem z lewej strony, przez co niektóre komunikaty muszą się przewijać, no ale nie ma dramatu i osobiście też nie miałem jakichś wielkich problemów, aby dostroić chociażby elementy związane z działaniem systemów bezpieczeństwa tutaj i później już sobie jeździć samochodem dostrojonym pod swoje preferencje. Względem mojego poprzedniego kontaktu z Corando mamy już język polski w tym komputerze, co wypada na plus. Po staremu pozostała za to unikalna cecha tego zestawu wskaźników, mianowicie jeśli ktoś nie chce mieć mapy tej fabrycznej tomtomowej, to może sobie ustawić klonowanie ekranu i wtedy na przykład podłączając smartfona po Android Auto albo Apple CarPlay może mieć wszystko to, co znajduje się na środku, również przed oczami na zegarach. System inforozrywki w bogatszych wersjach Corando ma 9-calowy wyświetlacz o dobrej jakości, też praktyczny ekran domowy z różnymi informacjami obok siebie. Szybkość działania jest moim zdaniem ok, to znaczy czasami niektóre pozycje chwili wymagają, aby się załadować, no ale nie takie, żeby mnie to jakoś przeszkadzało podczas użytkowania. Funkcjonalność jest tutaj standardowa, nawigacja, system audio, a także telefon, elementy klikalne są odpowiednio duże, też na ekranie domowym. Mamy praktyczne dodatki, można sobie ustawić zakładki, jakieś najczęściej korzystane funkcje, żeby mieć do nich łatwy dostęp, czy też miejsca docelowe w nawigacji, od razu są pod ręką. Ustawienia nie są tutaj zbyt rozbudowane, bo większość można robić na zegarach, no ale takie rzeczy jak chociażby zmiana parametrów dźwięku, to wszystko można tutaj robić łatwo i ogólnie do tego systemu zastrzeżeń nie mam, tym bardziej, że on też doczekał się języka polskiego. Znajdujący się pod ekranem panel klimatyzacji to pełna klasyka i oparcie się o fizyczne elementy sterujące, dzięki czemu bardzo pozytywnie wpływa to na ergonomię. Trochę niżej też nie ma żadnych eksperymentów. Podgrzewanie, wentylacja foteli ma swoje przełączniki. Na tunelu środkowym także mamy fizyczne elementy sterujące. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma mało wyszukany kształt. Jest on za to bardzo praktyczny. Cała konstrukcja sprawia solidne wrażenie. Pomimo nieprzesadzonej masy oraz rozmiarów, wykonana została z rozsądnego, chropowatego czarnego plastiku. Połyskujące obszary w kabinie mają dodatkową funkcję. Znajdują się tam dekoracyjne elementy świetlne z efektem 3D, co moim zdaniem prezentuje się naprawdę super. Są one obecne na desce rozdzielczej, a także na drzwiach. Można sterować kolorystyką tych dodatkowych elementów, albo wybrać przygotowane przez producenta statyczne barwy, albo sobie ustawić taki tryb, powiedzmy, dyskotekowy, ponieważ te kolory bardzo szybko się tam zmieniają, za szybko jak na mój gust i na co dzień nie chciałbym aż w takiej różnorodności barw jeździć, no ale tak zostaje, że jeśli się wybierze jakiś stały kolor, to efekt jest super. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, taki zdecydowanie chłodny
kamerze tego może aż tak bardzo nie widać, ale gdy się patrzy gołym okiem, to wpada on trochę w barwę niebieską, nawiązującą do tego, co spotkać można na ekranach, ponieważ tam niebieski motyw jest dominujący i w połączeniu z tymi dekoracyjnymi elementami świetlnymi bardzo przyjemnie moim zdaniem całość się prezentuje. Na drzwiach jedynie sterownik lusterek nie doczekał się swojego źródła światła. Światła LED z przodu w Corando mają nieskomplikowany kształt za sprawą pasków do jazdy dziennej. Trochę bardziej wyszukane kształty z kolei pojawiają się po włączeniu też diodowych kierunkowskazów. W kierunkach w bocznych lusterkach również siedzą LEDy. Z tyłu światła pozycyjne wykonane są w tej technologii i one akurat mają ciekawie wyglądający projekt. Rozczarowaniem są za to kierunkowskazy, które po pierwsze są żarówkowe, a po drugie umieszczone jak dla mnie niepotrzebnie nisko. Poza tym minusem oświetlenie testówki wypada ok. Światła LED oferowane są w standardzie od wersji Szafir, a w niższych odmianach wymagają dopłaty aż 3500 zł, co jest rozczarowujące, ponieważ nie dostajemy w nich żadnej wyjątkowej technologii, tylko zwykłe statyczne LEDy. Zostały one umieszczone co prawda w soczewkach, co pozytywnie wpływa na precyzję świecenia, ale wciąż w aucie tej klasy oczekiwałbym ich w standardzie, przynajmniej w wersji Quartz. Corando ma pojemne kieszenie w drzwiach, są dwie sekcje na butelki, w tej bezproblemowo 1,5 litrowa się mieści. Podłokietnik jest przesuwany przód-tył, kryje w sobie schowek, mamy w jego sąsiedztwie taką dodatkową przegrodę, uchwyty na kubki, zadźwignia zmiany biegów, jest mata do indukcyjnego ładowania telefonu. Schowek przed pasażerem jest całkiem głęboki, niestety twardo wykończony. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową nie jest aż tak dobrze, ale nie oznacza to, że jest wciąż dobrze, ponieważ nawet konkretnie się prostując, dzieli mi jeszcze od podsufitki taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Na tylnej kanapie znaleźć można rozkładany podłokietnik. Bagażnik Corando ma pojemność do 551 litrów, cechuje się on wysokim progiem załadunkowym, niezbyt dużym otworem na szerokość, dobrym na wysokość, a także całkiem regularnymi kształtami. Z lewej strony w kufrze mamy gniazdo 12V, po obu stronach obecne są niewielkie kieszenie w nadkolach. Z kolei z prawej strony są dwa haczyki na jakieś torby, moim zdaniem zbyt nisko umiejscowione, aby były jakieś realnie przydatne. Podłoga jest podwójna w testowanym modelu, można też ją niezależnie przednią i tylną część demontować. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić taką przegrodę, no to też ma taką możliwość. Pod tą właściwą w testowanym egzemplarzu znalazł się zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć tylnej kanapy i półce bagażnika w wyższym położeniu uzyskać można płaską podłogę. Podsumowując, SsangYong Corando to udany i przyjemny w codziennym użytkowaniu SUV, który udowadnia, że tej wciąż w Polsce dosyć egzotycznej marce warto dać szansę. Ja po kilku testach aut tego producenta już zmieniłem o nim postrzeganie, ale przyznam, że pierwszy kontakt z nowym Rextonem kilka lat temu, czy właśnie z Corando, to był spory szok, gdy zdałem sobie sprawę, co u tej koreańskiej marki można obecnie dostać i jest to faktycznie więcej niż wiele osób myśli. I to wszystko, co przygotowałem o Corando. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!